Cześć! Dzisiaj spróbujemy popatrzeć na luzy zaworowe. Czynność ta wydaje się skomplikowana, ale myślę, że poradzimy sobie z tym zadaniem. Dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza z nich, czynność ta musi być wykonana na zimnym silniku, najlepiej żeby to było w temperaturze pokojowej, a druga, nie jesteśmy w stanie określić, czy luzy są poprawne na ucho. Wiadomo, jeżeli zawory dzwonią, to jest najwyższy czas, żeby skontrolować luz, ale jeżeli jest cicho i przyjemnie, wcale nie oznacza, że luz jest poprawny. O ile czynność ta nie jest skomplikowana, to warto się przyłożyć i zrobić to dość precyzyjnie. Zapraszam. Zacznijmy od przygotowania sobie warsztatu pracy, czyli wykręćmy świecę, zdejmijmy wszystkie niepotrzebne elementy, które utrudniają nam dostęp do pokryw zaworowych. Każdy producent motocykla określa, jakie są poprawne wartości luzów zaworowych. Zazwyczaj są to dwa parametry. Jeden luz zalecany dla zaworu ssącego i drugi luz polecany dla zaworu wydechowego. W kapie znajdują się dwie zaślepki. Jedna pozwala uzyskać dostęp do wału, druga pozwoli nam określić, w jakiej pozycji jest wał ustawiony. Teraz odkręćmy dykielki zaworowe. Na pierwszy ogień pójdzie zawór pierwszego cylindra, zawór wydechowy. Następnie otwórzmy zawór, również z pierwszego cylindra, ale tym razem ssący. Zanim zaczniemy cokolwiek regulować, wytłumaczmy sobie, co to jest ten luz zaworowy. Luzem zaworowym nazywamy przestrzeń pomiędzy śrubą regulacyjną dźwigni zaworowej a popychaczem zaworu. Przed dokonaniem pomiaru musimy ustawić wał korbowy w odpowiedniej pozycji. Ustawiamy go obracając wałem korbowym, tak aby znak zgrywał się z nacięciem w okienku rewizyjnym. Warto wspomnieć, że w silnikach czterotaktowych oba zawory, czyli ssący i wydechowy, nie będą podpierane co drugi obrót. W moim przypadku dla przedniego cylindra odpowiednia pozycja będzie wtedy, kiedy kreska na magnecie będzie zgrana z nacięciem w górnym rogu okienka rewizyjnego. Luz zaworowy sprawdzamy szczelinomierzem. W moim przypadku wybrałem wartość 0,15 i jak widzimy listek wchodzi z delikatnym oporem, ale w miarę swobodnie.
przypadku zaworu ssącego u mnie jest trochę gorzej. Listek w ogóle nie przechodzi pomiędzy. Aby dokonać korekty, musimy poluzować kontrę, a następnie impulsową śrubą regulacyjną ustalić odpowiedni luz. W moim przypadku nie potrzeba dużo. Kiedy poprawnie ustawimy luz, musimy zakontrować z powrotem śrubę kontrującą. Po dokonaniu tej czynności sprawdzamy luz ponownie. Po dokonaniu niezbędnych regulacji obydwu zaworów na jeden cylinder kilka razy obróćmy wałem korbowym i sprawdźmy, czy nic się nie zmieniło, czy zawory pracują tak jak powinny, czy nie ma jakichś dodatkowych oporów na wale. Jeżeli wszystko jest ok, jedziemy dalej. Chcąc uzyskać dobry dostęp do zaworu wydechowego, musimy odkręcić siodełko oraz wykręcić akumulator. Odkręcając zaciski od elektrod akumulatora, powinniśmy to robić zaczynając od masy, a następnie potem od plusa. Przykręcamy zaczynając od plusa, a na końcu przykręcając masę. Dokładnie jak w przypadku przedniego cylindra, odkręcamy dekielki od zaworu ssącego i wydechowego. Dla tylnego cylindra górny martwy punkt to jest oznaczenie T z kreską. Luz zaworu wydechowego wygląda w porządku. Luz zaworu ssącego tylnego cylindra również jest nieodpowiedni. I znowu ściągamy kontrę, dokonujemy regulacji, zakładamy kontrę, sprawdzamy, czy regulacja jest poprawna i obracamy wałem.
Dla pewności sprawdzimy jeszcze raz, czy jest wszystko ok i jeżeli tak, możemy zakręcić pokrywy zaworów. W Yamasze Virago moment dokręcenia tych śrubek to 10 Nm. Jak już mamy wyjęte świece, możemy na szybko sprawdzić ich stan. Sprawdźmy, czy nie są wypalone i czy szczelina wynosi od 0,7 do 0,8 mm. Do tematu świec na pewno wrócę w innym materiale. Myślę, że temat regulacji gaźników będzie odpowiedni. Ostatnimi krokami będzie m.in. włożenie akumulatora. Pamiętajmy, by podłączyć odpowiednio, czyli plus do plusa, minus do minusa, zaczynając właśnie od plusa. Świecę dokręcamy momentem 20 Nm. Teraz pozostało nam dokręcić tylko wszystkie zaślepki i maskownice. Tu momentu dokręcania nie znalazłem, musimy zdać się na własne wyczucie i doświadczenie. I właściwie to jest wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!